Zapraszam na unboxing. Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Poniedziałek, za oknem upał, skwar, duchota, leci ze mnie wszystko. Dostawy przyszły nowe, potykam się o kompresory, które tu stoją, tam modele. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie numer 121 z serii wrzesień 1939 od polskiej firmy First to Fight. Model w sprzedaży będzie od 23. No i chcę Was zaprosić oczywiście i na to, i na unboxing, no więc zaczynamy. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję. I zanim przejdziemy do unboxingu, krótki rys historyczny 121 numeru niemieckiego samochodu pancernego SDKFZ 247 Aus B już w późnej, finalnej wersji od polskiej firmy First to Fight z serii wrzesień 1939. SDKFZ. Przed rozpoczęciem wojny wyprodukowano 10 sześciokołowych modeli oznaczonych jako Ausf-A. W trakcie działań wojennych wyprodukowano dodatkowo 58 egzemplarzy, ale już czterokołowych oznaczonych jako Aus-B. Właściwa nazwa pojazdu to jest Schwerer. Nie da rady tego dalej przeczytać. W każdym razie w skrócie SGGP, a po polsku ciężki terenowy pojazd opancerzony. Na ekranach teraz widzicie archiwalne zdjęcie, na którym widać różnego typu pojazdy pancerne, opancerzone samochody niemieckie i tu na pierwszym planie rzuca się samochód właśnie 247, ale w innej wersji, który jest pomalowany właśnie w dwubarwny kamuflaż, czyli typowy ten ciemno-szary niemiecki kolor plus brązowy kamuflaż. Na kolejnym zdjęciu już SDKFZ 247, ale w wersji dwuosiowej. Ausf-B. Co to dokładnie było? W roku 1941 Waffenamt, czyli w skrócie WAA, a inaczej niemiecki urząd odpowiedzialny za badania, rozwój i kontrolę jakości broni, amunicji i sprzętu wojskowego w okresie Republiki Weimarskiej oraz III Rzeszy złożyło zamówienie na projekt wersji B właśnie samochodu SDKFZ 247. Tego projektu podjął się Daimler-Benz, tym razem oparł swoją konstrukcję na nowocześniejszym podwoziu napędzanym 4x4 należącym do ciężkiego samochodu SPKW typ 1C. Wóz napędzany był 8-cylindrowym silnikiem Horsch'a o mocy 81 koni mechanicznych. Na kolejnym zdjęciu tutaj widzicie już SDKFZ 247, gdzieś na froncie, najprawdopodobniej wschodnim, już jeszcze w innym malowaniu, a na kolejnym zdjęciu macie tak samo SDKFZ jeszcze w innym malowaniu, ale bardzo podobnym niż na poprzednim zdjęciu. No i widzicie dwóch żołnierzy, jak i również zamontowany MG34. Tu na ekranach pojawi Wam się zdjęcie odrestaurowanego, czy też nawet zrekonstruowanego SDKFZ 247, właśnie w takim malowaniu już średniowojennym, bym powiedział. Tak prezentuje się ten pojazd, powiedzmy na żywo, tak? Jeżeli jesteśmy na takiej, powiedzmy, pokazie grup rekonstrukcyjnych. Nadwozie zostało ponownie otwarte, co widzieliście na poszczególnych zdjęciach, jednak była możliwość
montażu karabinów maszynowych MG34 i MG42 i tu jest opisane głównie w celach obrony przeciwlotniczej. Jeżeli posiadacie poprzednie modele od First to Fight, to wiecie, że te samochody były jako właśnie wozami dowodzenia, wyposażone w różnego typu radiostacje i dowódcy mogli poruszać się tym samochodem bezpiecznie i nawiązywać łączność z poszczególnymi oddziałami. Teraz prezentuję Wam już ostatnie zdjęcie SDKFZ właśnie w późnej wersji produkcyjnej i on różnił się od wersji A tym, że pojazd był krótszy o 20 cm i wyższy o 10 cm. A teraz przechodzimy oczywiście do unboxingu, ale wcześniej chciałbym Was zaprosić do... Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję. No i voilà. Po rozfoliowaniu otrzymujemy gazetkę z serii wrzesień 1939 i dołączone do niego pudełko wraz z jednym modelem SDKFZ 247. Jest to numer 121, o którym już wspominałem i w sprzedaży będzie od 23. Wy macie dużo wcześniej unboxing. Zapraszam w takim razie na unboxing. No i oczywiście składajcie zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego tankmodels.pl. Pierwsza strona magazynu, można tak powiedzieć. Informacje, historia o wydarzeniach podczas września 1939 roku. Następnie ciąg dalszy, jakiś krótki opis samochodu, chociaż nie, samochód to będzie później. W środku znajdziemy schemat malowania, znajdziemy oczywiście instrukcję montażu modelu i następnie, tu się zaczyna krótka historia tego pojazdu. Mam nadzieję, że to, co Wam powiedziałem, pokrywa się. Następnie co mamy? Dla graczy w system historycznej gry bitewnej opisany jest ten pojazd, kosztuje on 8 punktów, no i jest to wóz dowodzenia, wóz łączności. Następnie mamy wyszczególnione numery z serii wrzesień 1939 do ostatniego. Tak, do ostatniego. Posłuchajcie, zobaczcie, tu już za chwilę nie będzie można wkładać tych numerów. Tak się prezentuje pudełko. Artbox już Wam pokazałem podczas rysu historycznego. Z drugiej strony mamy powieloną schemat malowania, sugerowane farby, a w pudełku, co z pudełka nam wypadnie? Nie chce wypaść. Wypadło. Mamy torebkę foliową, strunową, wielorazowego użytku oraz, posłuchajcie, dwie ramki, jedna rameczka oraz, posłuchajcie, malutki woreczek strunowy z blaszkami, jak i również z kalkomaniami. No myślę, że teraz najwyższa pora sobie usiąść i przyjrzeć się ramkom. Alfabetycznie. Ramka B. Na tej ramce znajdziemy wiele detali. Głównie są to elementy związane z wyposażeniem wnętrza pojazdu, czyli mamy fotele, mamy również antenę, no rura wydechowa to akurat od spodu. Mamy skrzynki, które montujemy na zewnątrz pojazdu, dużo detali również zewnętrznych, ale mamy tak, tu mamy tablicę przyrządów dla kierowcy, dwie kanapy, które montujemy wewnątrz, jakieś dodatkowe elementy, no tu zewnętrzne, jeżeli chodzi, tutaj mamy kierownicę. A cóż to jest? To jest, posłuchajcie, podłoga, po prostu, to jest podłoga, na której zapewne mocujemy te fotele. Bardzo ładnie wykonane są te fotele, mają podpórki, to nie jest taki jeden blok. Tak samo właśnie jak i kanapy. To mi się bardzo podoba właśnie, że tu jest bardzo fajny detal, że nie są to takie bloki, kwadraty, które montujemy, wklejamy po prostu.
Bardzo ładny detal, bardzo ładnie, zero nadlewek. I powiem Wam, że naprawdę jest to wszystko bardzo porządnie wykonane, a proszę pamiętać, że są to modele przeznaczone do historycznej gry bitewnej wrzesień 1937, a te modele czasami przewyższają jakością standardowe modele do sklejania. I ramka C. Mamy elementy też drobne, najprawdopodobniej jedna radiostacja, druga radiostacja, jakiś element zewnętrzny, możliwe, że to jest trąbka, znaczy sygnalizacja dźwiękowa, druga antena, no i oczywiście plandeka. Tu już widzicie, że są też takie wizjery. To powinny być po prostu albo, znaczy wizjery, żeby można było z wewnątrz spojrzeć, co na zewnątrz widać. Zapewne wiele osób, które sklejają modele, wywiercą tutaj otwory, wstawią po prostu folię jako szyby do tej plandeki. Bardzo fajnie pomarszczona też jest ta plandeka, fajnie ten stelaż też jest uwypuklony, że nie jest to taki płaściutki element. Co dalej tutaj? Nie wiem za bardzo, co to jest za element, po prostu trzeba to z instrukcją sprawdzić. Tu mamy jakąś skrzynkę, antena tak się prezentuje. Bardzo, o tak, radio, proszę bardzo, zwróćcie uwagę, jest bardzo ładnie wykonane radio, które montujemy na specjalnym stole na tyle modelu. No i teraz ostatnia ramka. Ramka G, na której największa ramka, na której się tylko dwa elementy składają. Mamy dolną część pojazdu, na którym jest bardzo ładnie odwzorowany układ jezdny cały. Jeżeli chodzi o ten model, mamy, no co prawda błotniki są troszeczkę może grube w stosunku do modelarskich modeli, ale tutaj nie można zawsze to pocienić, a wargamingowcom na pewno to ułatwi życie, że nie połamią cieniutkich, powiedzmy, błotników. Moim zdaniem bardzo ładnie wykonany model, nie mogę się tu do niczego przyczepić. Detal jest bardzo fajny, tak samo zewnętrzna, tutaj mamy zewnętrzną górną część tego pojazdu, tu widzimy, że coś wystaje, ale nie jest to nadlewka. Zaraz pokażę Wam jedną stronę, tak prezentuje się druga strona. A jeżeli chodzi o wnętrze, to są po prostu elementy wyposażenia pojazdu od wewnętrznej strony. Tutaj tak naprawdę ja jeszcze nie spotkałem się w First to Fightie, jeżeli chodzi o modele, o nadlewki. No i tu warto też zwrócić uwagę, że jest bardzo ładnie zdetalowane wnętrze tego pojazdu. Mamy tam no, tak zwanego szmajsera, na dole mamy trzonkowe granaty. Mam nadzieję, że to widzicie. Jest imitacja skrzyni biegów, pedałów. No i powiem Wam, że naprawdę to wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Te modele, pamiętajcie, kosztują 38 zł 99 groszy. No i teraz mamy torebeczkę właśnie, gdzie znajdują się kalkomanie, jak i również blaszka. I myślę, że kalkomanie muszę Wam zaprezentować. Tak prezentują się kalkomanie. Mamy 3 tablice rejestracyjne, wszystkie Wehrmachtu, 2 rodzaje krzyży, wczesne, późne, oznaczenia dywizyjne, jednostkowe, jak i również chorągiewkę. Naprawdę bardzo fajnie wykonany. Widzę, że to jest do SDKFZ tego 247 AUS-B. Bardzo fajnie wykonana kalkomania, bardzo ciekawa. Jak na tak mały modelik, to ten zestaw podwójnych kalkomanii naprawdę jest bardzo ciekawy. I tu tylko pochwalić firmę First to Fight za ten dodatek, że nie dali po prostu sobie tylko jednych krzyżyków i to wszystko. No i blaszki fototrawione, posłuchajcie, mała, ale posłuchajcie, to jest F11, mamy elementy fototrawione do modelu SDKFZ 247 za 38,99. Posłuchajcie, dla mnie jest to bomba. To wszystko. Tak prezentuje się zawartość pudełka, w ogóle cały numer 121.
Naprawdę otrzymujemy bardzo dużo rzeczy, nie mogę się do niczego przyczepić. Pamiętajcie, wrzesień 1939 jest to seria modeli do gry historycznej, więc, czyli Wargaming, nie ma się czego czepiać, a jeżeli ktoś się czepia, no to sorry. Przykro mi bardzo, ja nie mam do czego się doczepić, jeżeli chodzi o serię modeli wargamingowych. Bardzo fajna seria, oby tak dalej. No i powiem Wam, że teraz czekam na coś oczywiście też polskiego. Dziękuję za uwagę, do następnego unboxingu, do zobaczenia. Oczywiście pamiętajcie, wiecie o czym i trzymajcie się. Pozdrawiam.